Jak to było, że się dzisiaj widzimy po tych wszystkich latach w Wellu? Słuchajcie, musimy wrócić tak naprawdę do poprzedniej firmy, poprzedniego projektu, do firmy Savre. My nie dołączyliśmy do Savre. My nie doszliśmy do firmy, która już była kilka lat na rynku, którą wybieraliśmy z perspektywy pozycji rynkowej. To był projekt, który razem ze wszystkim podjęliśmy rękawice, że wypłyniemy z nim na szerokie wody, że zaczniemy razem wspólnie go realizować. Trochę można tak powiedzieć, że był naszym takim projektem, którym chcieliśmy się złączyć na grube lata. No i początek był obiecujący. Naprawdę bardzo dynamicznie te wszystkie wyniki, te liczby szły do góry. Coraz bardziej zaznaczaliśmy swoją obecność na rynku. Wszystkie znaki na niebie pokazywały, że to jest dobry kierunek. Zachłyśnięci troszeczkę tym hypem, tym elementem całym, który powoduje, że widzisz tylko element sukcesu. Nie widzieliśmy tych takich małych przebłysków, które zaczynały się po tych kilku latach pojawiać. Pamiętam jak dziś, będąc już na wysokiej pozycji w firmie, mając zebrania z dyrektorami generalnymi, rozmawialiśmy o tematach, które nie wypływały normalnie do sieci. Rozmawialiśmy o tym, że są pewne problemy, są pewne sytuacje, które powodują, że możemy się zatrzymać, że może być regres, że może być sytuacja, że ten projekt, ta firma nie pójdą do przodu. Tylko wtedy wiedzieliśmy o tym, że jesteśmy w tym wszyscy razem i że te wszystkie rzeczy rozwiążemy, więc co by nie było, działamy dalej. Ale z perspektywy już tych kilku lat, no właśnie, zaczęły się pojawiać elementy, których nie dało się nie zobaczyć. Zaczęły się pojawiać pierwsze problemy z prowizjami, zaczęły się pojawiać pierwsze elementy zwolnień wewnątrzfirmowych. Te wszystkie rzeczy powodowały, że ta cała bańka, która opowiada o tym magicznym śnie biznesowym firmy, która przez te wszystkie lata bardzo dynamicznie rosła, zaczynała pękać. Pojawiła się taka, pierwsza rysa na szkle. Zobaczyliśmy, że coś tu nie gra. Chcieliśmy pojechać do firmy, spotkać się i spojrzeć prezesowi prosto w twarz, aby zobaczyć, czy on jeszcze wierzy. Czy on jeszcze wierzy w to, że ta firma może rosnąć dalej. Że może się uzdrowić, uleczyć, że możemy rozwiązać te problemy. Czy on ma w ogóle wizję tej firmy na kolejne lata. I pamiętam to jak dzisiaj, że nie widziałem tego w jego oczach. Widziałem ten strach, widziałem ten element niepewności, element tego, że to może nie wyjść, że to jest sytuacja, która może spowodować, że pójdziemy na dno. Pamiętam to jak dziś, jak wyjechałem sobie w okresie właśnie sierpnia, września na wakacje z rodziną. Powiedziałem, muszę chwilę się zresetować, muszę chwilę pojechać, muszę odpocząć. I to był taki ten moment, kiedy wdrażaliśmy nowy plan marketingowy, kiedy te wszystkie zmiany miały wejść od momentu właśnie po moim urlopie, od września i miało się dać dużo dobrego. To był moment, w którym na końcu urlopu dostaliśmy zaproszenie na bardzo ważne, pilne spotkanie dyrektorów generalnych, na którym coś ważnego miało się wydarzyć. My już od kilku miesięcy tak naprawdę mieliśmy sytuację, że zaczęliśmy analizować, co by było gdyby. Bo gdy jesteś na samym początku biznesu, gdy odpowiadasz za siebie, za kilka osób, to jeszcze nie jest problem. Ale gdy po 7 latach masz potężne struktury, ludzi, którzy ci zaufali, ludzi, którzy mają samochody, leasingi, mają kredyty, którzy wierzą w ten projekt, bo im obiecałeś, że będzie tutaj dobrze, no to perspektywa się zmienia. Zaczęliśmy rozważać, czy mamy jakąś alternatywę, czy to jest kierunek, w którym powinniśmy już dzisiaj pewne kroki poczynić. Wiecie, to jest projekt, który tworzysz od samego początku, którym rosłeś od samego zera. I co masz dzisiaj powiedzieć sobie, ludziom, wszystkim wkoło, że to jest koniec? To była bardzo trudna decyzja. No i nastał ten moment, kiedy wróciłem po tych wakacjach z rodziną i bardzo szybko pojechaliśmy na to spotkanie, na zamknięte spotkanie. I to był moment dla mnie kluczowy, moment, który diametralnie zmienił całą sytuację. Pamiętam to jak dzisiaj, jak dostaliśmy na twarz pismo, które powinniśmy podpisać o zachowaniu poufności na okres tam tygodnia, 2 tygodni czasu, bo przekażą nam informacje, które będą bardzo ważne. No i na tym spotkaniu dowiedzieliśmy się o tym, że z firmą jest bardzo źle, że jest potencjalny kupiec, który chciałby tą firmę wykupić, przejąć. I teraz nagle wyobraźcie sobie sytuację. Przychodzisz na spotkanie po tylu latach działania w biznesie, po tym jak go ratujesz, utożsamiasz się, identyfikujesz się z nim, ze swoją drużyną, z swoim zespołem
i nagle dostajesz papier do podpisania z informacją o tym, że to koniec, ale nie możesz o tym nikomu powiedzieć, że to zostanie przygotowane i ludzie dowiedzą się w swoim czasie i że firma raczej się już nie podniesie w tym kształcie, który był. Dodam tylko, że był to czas ostatniego kwartału, najbardziej dynamiczny, najbardziej rozwojowy w biznesie, który realizowaliśmy, w którym robi się największe wyniki, największe przyrosty, największe elementy, które powodują, że ludzie osiągają sukces. Ludzie mieli zaplanowane awanse, a ty dowiadujesz się jako główny lider tego zespołu, że tego wszystkiego nie będzie, że będzie totalne tąpnięcie. I to był moment, który spowodował, że coś we mnie pękło. Coś strzeliło, coś spowodowało, że to już nigdy nie było to samo. Musiałem sobie zadać pytanie, co dalej? Oczywiście mam to dzisiaj przed oczyma, jak siedzimy sobie razem po tym spotkaniu z Basią, z Eminem, też z dyrektorami generalnymi. Jest ta wymowna cisza, ta konsternacja, bo co w takim momencie powiesz? Co możesz powiedzieć, co spowoduje, że podniesiesz kogoś na duchu, że będzie dobrze? Jak przekażesz tą informację ludziom? Jak się zachowasz? Mieliśmy dzieci, mieliśmy rodziny, mieliśmy kredyty, mieliśmy różne rzeczy, które powodowały, że nas to bardzo mocno wiązało, ale mieliśmy też dużą odpowiedzialność za swoich ludzi. No i stoisz przed decyzją. Z jednej strony trudny czas dla ciebie, co dalej robić, w którym kierunku pójść, a z drugiej strony jesteś liderem. Jesteś osobą, za którą stoi rzesza ludzi. Liderów, którzy ci zaufali, którzy ci ufają, którzy idą z tą ramię w ramię. I teraz, czy powiesz im prawdę, czy do samego końca będziesz grał jak ta orkiestra Titanicu i udajesz, że się nic nie stało i poczekasz, aż to samo się wykolei. Ja stwierdziłem, że musimy pójść w kierunku prawdy. Po prostu, z szacunku dla tych ludzi, z szacunku do siebie, dla wartości, które wyznajemy. Oczywiście to nie była łatwa decyzja. My wiedzieliśmy, że nie możemy powiedzieć ludziom o tym, że projekt się po prostu kończy, albo że skończy się za kwartał, za pół roku. My musieliśmy jako liderzy dać jakieś rozwiązanie. Musieliśmy mieć jakąś alternatywę, zanim ta umowa, ten element, który mieliśmy podpisany, minie. Musimy coś zrobić, znaleźć, poszukać czegoś na rynku, co daje im nową przystań, nowe bezpieczeństwo. Ja powiem osobiście, że nie znałem marki Woliu. Nie słyszałem o niej bardzo dużo na rynku. Wiedziałem, że jest marka, która pracuje z branżą gabinetów, linii profesjonalnej, ale tam nie ma dużych liderów, to nie jest duży network. Nie wiedziałem o tym. Ale wiedziałem jednej rzeczy, że jak się nie spotkam, nie pojadę, nie porozmawiam, to się nie dowiem. A więc pojechaliśmy i spotkaliśmy się z właścicielami firmy. Spotkając się z właścicielami na samym początku, od razu zaiskrzyło. Poczułem feeling, poczuliśmy taki element tego ludzkiego podejścia, że to nie jest startup, to nie jest firma, która się dopiero zaczyna, że to jest to projekt z ugruntowaną historią, produkuje, ma pewną kontrolę nad wszystkim, jest niezależna tak naprawdę od dostawców, co bardzo mocno wpłynęło przy końcówce naszej firmy właśnie na ceny i na wszystkie działania w firmie Savre. Ta rozmowa z tymi właścicielami, ten moment, w którym się poznaliśmy, ta perspektywa tych wspólnych kierunków, wspólnych wartości, wspólnych rzeczy, które poprzez działania czy funkcjonowanie na tym świecie nas pchają do przodu, to był moment, w którym stwierdziłem, a może to jest dobry kierunek. Gdy zobaczyliśmy produkt, perspektywę tego produktu, jakość, działanie oraz elementy planu, zaczęło się to coraz bardziej układać. Gdy dołożyliśmy do tego, że jest to polska marka, że jest to firma, która ma to wszystko spięte w całość, zaświeciła się lampka w tunelu, że być może to jest krok, który powinniśmy wykonać. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że w tym całym ambarasie, który się powstał, nie do końca chodziło tutaj o nas, nie do końca chodziło o mnie. Bo tak jak w Savre na samym końcu, bardzo mocno zależało nam, aby to naprawić, bo zależało nam na ludziach, na naszym zespole, na tych relacjach, przyjaźniach, które pojawiły się przez te wszystkie lata. To było jedno z takich ważniejszych postanowień, aby o to powalczyć, aby spróbować to wszystko jeszcze raz połączyć, scalić i w nienaruszonym stanie po prostu pójść dalej. Te wszystkie rzeczy, które powiedziałem o marce Woliu, czyli ten element i produktu, i firmy, która ma własną produkcję, jest polską marką, ale co najważniejsze, właścicieli z kręgosłupem, którzy patrzą na to nie tylko i wyłącznie z perspektywy punktów obrotu, ale po prostu szczerych ludzi, którzy zobaczyli poturbowane osoby przez biznes, przez
czas, który minął i podali nam po prostu rękę. Powiedzieli, że nam pomogą, że wspólnie razem zrobimy to w ten sposób, aby nasze osoby były tutaj szczęśliwe, aby jak najmniej to przejście było dla nich kosztowne. I stwierdziliśmy, że chyba warto spróbować. Chyba warto podjąć jeszcze raz rękawice i zawalczyć o to wszystko, co przez te wszystkie lata razem budowaliśmy. Zawalczyć o biznes, o ludzi, o te relacje i przez te wszystkie lata zostać w tej prawdzie, która była dla nas bardzo ważna. Oczywiście były obawy. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jesteś w projekcie na jednej z najwyższych pozycji. Jesteś od samego początku. Wszystkich znasz, wszyscy znają Ciebie. Ufają Ci. Wiedzą, że jak mówisz, że tak będzie, to tak będzie. Powiedziałeś, że firma idzie w dobrym kierunku, że mamy rzeczy, które się wydarzą, które spowodują, że znowu będziemy się rozwijać. Dowiadujesz się o tej informacji, że jednak tak nie będzie. I co zrobisz? Udasz dalej, że nic się nie stało, czy jednak wyjdziesz do ludzi i powiesz: słuchajcie, trzeba porozmawiać. My wybraliśmy to drugie. Siedliśmy po prostu w samochód, poczekaliśmy, kiedy ten okres karencji minie i stwierdziliśmy, że musimy się spotkać ze wszystkimi. Przejechaliśmy całą Polskę i powiedzieć im po prostu prawdzie. Stanąć, spojrzeć na nich, powiedzieć: wiem, jest ciężko, jest trudno, ta informacja nie jest dobrą informacją. Nie mogę jej obudować w piękne słowa ani przyjazne elementy. Po prostu mówię Ci szczerze, prawdziwie, jak wygląda sytuacja. I chcę Ci powiedzieć, że Ci nie zostawię, bo mam opcję, którą razem dla nas wybrałem, która nas uratuje, która spowoduje, że nie zostaniemy na lodzie. I słuchajcie, te rozmowy nie były łatwe. Był płacz, były emocje, była złość, była frustracja, była cisza, ale ja to rozumiałem. Ja ich nie oceniałem, bo wiem, jakie ja miałem emocje. Wiedziałem, że to jest coś, co powoduje bardzo duży ładunek emocjonalny. Ich 7 lat pracy właśnie się kończy. Ich 7 lat działania, rozwoju czy wizji właśnie zostało rozdartych. Ale powiedziałem im jedno. Nie zostawię Was, chcę razem z Wami budować to dalej, a firma jest elementem, który nam w tym pomoże. Ale jesteśmy zespołem, jesteśmy teamem i to jest najważniejsze. I ludzie nam zaufali. Ludzie nam ufali, bo wiedzieli, że przez te wszystkie lata nigdy nie podważyliśmy naszego słowa. Nigdy nie zrobiliśmy coś przeciwko nim. Nawet kosztem siebie. Nawet kosztem tego, że mogły być konsekwencje. I oczywiście były. Oczywiście, gdy ta informacja wyszła, gdy dowiedzieli się o tym ludzie w firmie, inne zespoły, były duże emocje, były duże nagonki, aby nas zdyskredytować. Były sytuacje, które emocjonalnie bardzo mocno przeżyłem. To był jeden z najgorszych okresów biznesowych w moim życiu. A jeszcze w tym czasie musisz podnieść ludzi, musisz zbudować im wizję, musisz zbudować im kierunek, w którym będziemy podążać i powiedzieć, że będzie dobrze, że wiemy, co robimy i zaufajcie nam. Musisz sam w to wierzyć. Ten pierwszy moment nie był dla nas spokojny. To była naprawdę sytuacja, z którą musieliśmy się zmierzyć. Ale ta decyzja była z punktu teraz tych 3 lat, w którym jesteśmy w Woliu, strategiczna. To była najbardziej strategiczna decyzja i moment w moim życiu biznesowym i z perspektywy tych 3 lat to był dobry wybór, ale bardzo trudny, bardzo emocjonalny. I te wszystkie osoby, które były z nami, które zostały z nami, dzisiaj są osobami, które wygrały, które przeszły suchą nogą tak naprawdę przez ten trudny czas. Ale bardzo wiele osób mówiło o nas różnie, dodawało wiele różnych historii, nie wierzyło w element dobrej decyzji naszej czy dobrej intencji. Ale ja wiedziałem gdzieś tam w głębi siebie, że ta prawda się obroni. Po prostu, gdy będziemy robić swoje, gdy będziemy realizować to dla ludzi, z ludźmi, gdzie będziemy chcieli im pomóc, to z czasem to wyjdzie. No i wyszło. No i wyszło. Te wszystkie miesiące, lata pokazały, że to był dobry kierunek, że ludzie, którzy ufali nam wtedy i zaufali nam teraz, są z nami do dzisiaj. Ludzie nie stracili swoich zespołów, nie stracili swoich finansów, nie popadli w długi, a to było dla nas dzisiaj najważniejsze. Zrobiliśmy to też dla ludzi, żeby utrzymać ten zespół, utrzymać tę ekipę, utrzymać ten team, który przez te wszystkie lata wytworzyliśmy. Mnóstwo obiekcji, mnóstwo emocji, mnóstwo kotłowań. Jak leżałem sobie w łóżku wieczorem, mówię: co ty, człowieku, robisz? Balansujesz teraz na kogoś
życiu, biznesie, finansach, czy to jest odpowiedzialne, czy to jest ok, a co jeżeli ci nie uwierzą, jeżeli wszyscy stwierdzą, że to jest kłamstwo, że jeżeli wszyscy stwierdzą, że to nie jest kierunek, w którym powinniśmy iść. No to była trudna decyzja. Pamiętam, że wtedy byłem bardzo nerwowy. Ale decyzja, którą udało się obronić, która w perspektywie tych lat była jedną z najlepszych decyzji, którą podjąłem biznesowych. No i słuchajcie, jesteśmy tu już. 3 lata. Jak mówią, z bicza strzelił. Dużo, niedużo. Ja powiem wam, że to minęło tak. Nawet nie wiem kiedy. Ale mówią ludzie, że jak jesteś w dobrym miejscu z dobrą energią, to ten czas płynie szybko i chyba dlatego tak jest. Well You to była decyzja, którą podjęliśmy sami, ale też wspólnie. Decyzja, która dzisiaj wielu ludziom zbudowała życie i biznes. Fundament ich funkcjonowania. Ja, będąc nawet na scenie jeden z eventów Well You, porównałem to do budowy domów. Że w życiu budujesz dom dla wroga, pierwszy, drugi dla przyjaciela, dopiero ten trzeci dom jest twoim domem. I dzisiaj z perspektywy tych 3 lat to jest dla mnie taki ten trzeci dom, który wspólnie razem wybudowałem, który ma fundamenty w postaci odpowiednich ludzi na górze, w postaci stabilizacji, wielu lat na rynku, które budują tą markę, ale co najważniejsze, firma, która słucha, która się rozwija, która idzie w kierunku tego, że człowiek jest w centrum. Bardzo mi się mocno podobało to określenie, że Well You jest takim niebieskim oceanem tego biznesu. Kiedy byliśmy w poprzednim projekcie, zawsze walczyliśmy, rywalizowaliśmy z tymi firmami, która jest lepsza, która większa, która ma większe obroty. A Well You z boku spokojnie robiło swoje. Dzisiaj będąc tutaj, czuję taki wewnętrzny spokój, czuję ten fundament mojego domu, który jest stabilny i nawet mimo trudnej pogody, czasami sztormu, czasami sytuacji, która nie jest łatwa, wiem, że ten fundament nie pęknie, nie rozsypie się. I dzisiaj z perspektywy tych lat, tych 7, które miałem w poprzednim projekcie i obecnych tych 3 kolejnych, które zrealizowałem, patrzę na to już całkowicie inaczej. Nie wybieram firmy, która jest największa, która działa najszybciej, która ma największe przyrosty. Dzisiaj z perspektywy tych 10 lat wybieram wartości, stabilizację, poukładany kierunek i taki pewien element spójności tego, co wspólnie razem robimy. Jeżeli dzisiaj masz sytuację, w której jesteś, gdzie zastanawiasz się, że wiesz, że powinieneś coś zrobić, że to jest ten moment, który być może zaważy o dalszej twojej karierze, ale co najważniejsze, historii wielu ludzi, z którymi pracujesz. To jako lider masz obowiązek podjąć decyzję. Masz obowiązek pójść w kierunku tego, aby zrobić wszystko, co możesz, żeby ludzie, którzy ci zaufali, którzy powiedzieli ci tak, dołączę do twojego zespołu, wiedzą, że zawsze ich dobro będzie na pierwszym miejscu. I jakby z tym wszystkim, co dzisiaj rozmawiamy, to był taki nadrzędny element, aby te relacje, te wartości, te historie, ci ludzie, którzy przez te wszystkie lata się zbudowali, co by się nie wydarzyło, gdy się spotkamy na wejściu, zawsze powiedzieli, dziś może dzisiaj już razem nie pracujemy, ale to jest dobry człowiek i nigdy mnie nie oszukał i wiem, że zawsze z nim ma robić wiele rzeczy, które wspólnie razem zrealizujemy. Dzisiaj Well You to jest takie miejsce. To jest miejsce, w którym naprawdę biznesowo będzie ci tutaj dobrze, będziesz mógł spokojnie wzrastać, nie będziesz musiał rywalizować, bić się, walczyć, ale na spokoju i na wartościach budować biznes, który nie jest na lato, na lata, tylko na pokolenia. Życzę wam tego właśnie, żeby te decyzje, które podejmujecie, były dobrymi, czasami trudnymi decyzjami, albo zakończyły się happy endem. Tego wam życzę.